Cześć i witajcie. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na testy bardzo fajnej, sprytnej, małej spawarki od firmy Arc Capitan MIG-200. Od razu Wam powiem, umożliwia ona spawanie MIG-iem zarówno drutem z osłoną gazową, jak i drutem samoosłonowym. Dodatkowo MMA plus TIG lift. Ja akurat TIG lifta teraz nie będę prezentował, bo nie mam, ale jest taka możliwość. Tak jak wspomniałem, spawarka typu MIG, w środku na szpule 5-kilogramowe, podajnik dwurolkowy. Tutaj jeszcze na zewnętrznej ściance od spawarki mamy dość fajną ściągawkę. Zwróćcie uwagę, że tutaj jest nawet wytypowany gaz CO2 albo mieszankę. Dodatkowo w komplecie otrzymujemy papierologię. Tutaj jeszcze w gratisie fajne naklejki. Taka mała rzecz, a no cieszy, że tak powiem. Taka, wiecie, humorystyczna rzecz, ale no naprawdę fajny, miły gadżet. Dostajemy jeszcze instrukcję obsługi, która jest nie tylko taką typową instrukcją, wiecie, gdzie jest opisane wszystko co, jak, gdzie, po co i dlaczego. Tu jest też opisane mniej więcej jak spawać, w którą stronę spawać, jakie parametry dobrać, jaki prąd, jaki przepływ drutu. Wszystko, no tak naprawdę taki mały podręcznik. Podręcznik to może złe słowo, chociaż taki malutki mini podręcznik, jak spawać, jak zacząć spawać, żeby to wszystko szło w dobrą stronę. Od razu Wam powiem, że nie ma języka polskiego, no niestety, ale powiem Wam, wystarczą same rysunki i idzie to jakoś na spokojnie ogarnąć. Zresztą, jak ktoś już trochę pospawa, czy zacznie spawać, to szybko się domyśli. A co mamy w komplet? Przewód, wężyk gazowy do podłączenia pod reduktor, uchwyt pod MMA, ładny czerwony, uchwyt masowy, no to standardzik, no i uchwyt MIG-15 pod eurozłącze. Tam w komplecie mamy dodatkową dyszę, kluczyk do wymiany dyszy i rolk. Przed wystąpieniem do pracy, no wiadomo, trzeba przekręcić przewód, tak jak powiedziałem, już standardowe eurozłącze. Przewód masowy, no to podpinamy w zależności od drutu i spawanej metody albo pod plusa, albo pod minusa. Ja będę spawał drutem 0,8 w osłonie CO2, dlatego na pistolecie, na palniku będę miał plusa, a na masa będzie minus. Jeśli będziemy spać inną metodą czy innym gazem, no to wiadomo, musimy to zamienić. Także podłączenie bardzo, bardzo proste. No z tyłu wiadomo, reduktor, gaz i to wszystko. No i czas na pierwsze włączenie. Widać, że się chyba kondensatory muszą naładować, skoro napięcie tak wzrasta. I co my tu mamy? MMA, TIG, MIG i MIG. Ten pierwszy MIG to był prawdopodobnie w osłonie proszkowej. Tutaj jeszcze mamy do wyboru albo napięcie, albo możemy sobie to z M do memory, czyli tam chyba mamy 10 ustawień, z tego co pamiętam, prądu różnych metod. Synergia, nie synergia, dwutakt, czterotakt i spawanie punktowe. Następnym przyciskiem wybieramy, czy ma być drut stalowy w CO2, stalowy w mieszance, czy ma być samoosłonowy, czy ma być z niklem, czy ma być z aluminium, no. A, tak samo doją rolki też do aluminium, także od razu mówię. Pierwszym od prawej przełącznikiem wybieramy sobie, czy ma być, no, charakterystyka spawania. No ja akurat tego do końca nie używam, dlatego to u mnie akurat to jest zbędne. Później sobie wybieramy, to w sumie w zależności tak naprawdę, czy jesteśmy na synergii, czy nie jesteśmy na synergii, to sobie wybieramy, jaki ma być amperaż. Jeśli nie będziemy na synergii, to będzie to prędkość podawania drutu, później sterujemy napięciem. Przy synergii sterujemy prądem plus lekka korekta napięcia. Możemy też wybrać kilka średnic drutu 0,6, 0,8, 0,9 i jedyneczka. Także w sumie od takiej cienkiej blachareczki przez takie grubsze konstrukcje, no to źle, no w sumie konstrukcja, no dobra, do tej czwórki, piątki myślę, że prądu wystarczy, bo tam chyba 180 A było, także będzie dobrze. Spawanie zacznę od małych blaszek. Tutaj akurat grubość blachy 0,8 mm. Jest to blacha z odzysku, nie wiem do końca jaki stał, powiedzmy, że stalowa. Mam niestety drut tylko 0,8 i przy drucie 0,8 najmniejsza wartość prądu to jest 50 A. Lepszy by był w tym wypadku drut 0,6 mm, tylko ja po prostu bardzo chciałem pokazać uniwersalność tej spawarki, taka wiecie, na pierwszy raz. Także no musiałem się troszkę, że tak powiem, poustawiać, pobawić, pospawać, pokombinować. Tutaj macie wszystkiego, tutaj macie efekty tej całej mojej zabawy. Oczywiście jeszcze raz powtórzę, spawam drutem 0,8, w sumie najtańszym jaki był dostępny, w osłonie CO2. Tutaj macie moje pierwsze spawy,
Generalnie jak na taką cieniutką blaszkę uważam, że jest bardzo dobrze. Nie ma się co wstydzić. Tutaj wyszła mi taka piękna konstrukcja. No wiecie, o to generalnie chodziło, żeby znaleźć sobie jakieś ustawienia, nauczyć się tej spawarki, tego uchwytu. Wiecie, nawet uchwyt uchwytowi jest nierówny. W każdej spawarce on inaczej działa, dlatego zawsze sobie tnę, wycinam takie próbki, no, żeby zmarnować trochę materiału. Lepiej zmarnować taki materiał, niż zmarnować jakąś konstrukcję, którą będziemy spawać. Powiedzmy, że wreszcie udało mi się trafić z ustawieniami przy małej korekcie i tutaj macie próbkę. Spojna pachwinowa, blacha 0,8 do 0,8, blacha z odzysku, ale wyszlifowana, żeby było jak najmniej zanieczyszczeń. Spojna nie wyszła zła, jak na CO2 jest też mało odprysków. Widzicie, że blaszka była wyszlifowana, może nie idealnie wyszlifowana, ale była wyszlifowana. Wtopienie jest jak najbardziej ok. Zobaczmy sobie z boku lito spojiny, też jest dość fajnie. Też nie ma jakichś takich, wiecie, podtopień czy coś takiego. Następną blachą, jaką wziąłem do spawania, to jest taka blacha, którą najczęściej używam w różnych tego typu konstrukcjach. To jest 3,2, bo to też w zależności jak się mierzy. Ja tutaj zacząłem chyba spawać od 100 A, tak jak widzicie, na synergii, spojna pachwinowa. Powiedzmy, że po jakichś tam korektach, niekorektach, ustawieniach stwierdziłem, że wszystko jest spoko, niech tak zostanie. Tak jak widzicie, spojna jest no, wtopiona, więc nie ma się do czego bardzo przyczepić. Tutaj jeszcze spojna, że tak powiem, doczołowa. No, i tak wyglądają całe cuda pospawane. Naprawdę przy tej trójeczce jestem zadowolony. Tak jak wam powiedziałem, praktycznie z marszu. Następną metodą, jaką chciałem pospawać, to będzie MMA, czyli tak naprawdę elektroda. Tutaj fajny patent, nie muszę wypinać eurozłącza, nie muszę odcinać tego druciku, no wiadomo, samo eurozłącze odkręci to jest sekunda, no ale po prostu uchwyt odmiga. No wiadomo, że będzie przeszkadzał, ale po prostu mogę się elektrodą podpiąć pod plusa, no i jechać dalej. Tak samo blacha trójeczka, właśnie 3,2, bo w zależności jak się mierzy. Elektroda mosta. Nie jestem za dobrym rzemieślnikiem, który spawa MMA. U mnie to takie bardziej, no, zawsze do tego MMA było mi dalej niż bliżej. Tutaj macie efekty, spojna pachwinowa. No wiem, że tak pod skosem, ale pachwinowa, weźcie na słowo, obita z żużlu, także też nie ma się co wstydzić, ładnie to wszystko wygląda. Wiadomo, jakby poćwiczyć rękę, przede wszystkim poćwiczyć, to uważam, że byłoby dobrze, ale i tak jest, no kurde, 4 spawy. Pierwszy raz spawarką, którą trzymałem w życiu, rozpakowałem przed chwilą, także uważam, że no naprawdę nie ma źle. Przynajmniej do takich moich amatorskich zastosowań. Na koniec pozwolicie kilka słów o tej spawareczce. Fajna spawarka, fajny migomat, MiG-200 od firmy Arc Capitan. Naprawdę dużo ustawień. W ogóle to, że fabrycznie jest ustawienie do spawania CO2, dla mnie szok. Synergia robi robotę, zawsze możemy to lekko skorygować napięciem. Jak nie, to możemy się przerzucić na manualne ustawienia, sobie samemu dopasowywać. Wydaje mi się, że jeśli chcielibyśmy mieć taką pierwszą spawarkę, gdzie naprawdę możemy dużo rzeczy poustawiać samemu. Jeśli nie, to możemy się zdać na komputer, plus jeszcze te MMA, plus jeszcze ten T-Glip. No ja niestety nie testowałem, bo nie mam jeszcze uchwytu do T-Glifta. Powiem wam, naprawdę fajnie to wygląda. Naprawdę bardzo przyjemny produkt. Lekki, bo tam chyba też koło 10 kg ważył. Wiadomo, z drutem 5 kg, no to już się robi 15 kg, plus może ostrze, no to powiedzmy tak do około 18 kg. Fajne jest mnogość wyboru drutu 0,6, 0,8, 0,9, 1. No to jest naprawdę duży przemiał. Plus jeszcze miło, że w komplecie są rolki. To naprawdę jest na plus. Szczególnie rolki z aluminium, gdzie, no umówmy się szczerze, nie wszyscy dają te rolki. Raczej nie dają niż dają. A tutaj w komplecie są. Plus te naklejki. O gustach się nie dyskutuje, ale ten kolor naprawdę jest fajny. Tutaj wyszedł na tym filmie taki troszkę różowaty. On w rzeczywistości jest bardziej czerwony, taki czerwony macik. Także to fajnie wygląda. Spawarka ma fajną funkcję. O, to jeszcze jest fajne, że wentylatory się włączają tylko podczas nagrzewania lub spawania. Naprawdę fajna spawarka. Jak ktoś chce zacząć taką, wiecie, żeby coś naprawdę fajnego zrobić w garażu, no to mi się wydaje, że ta spawarka w 100% go zadowoli. Jeśli bylibyście zainteresowani zakupem, to link do strony macie w opisie. Ja tak jak wam powiedziałem, starałem się pokazać szczerze, jak wygląda ta spawarka. Męczyłem się specjalnie z tą blachą 0,8 dla was, żeby pokazać, że się da. To bardziej i dla takich, którzy by chcieli robić jakąś blachareczkę, coś takiego. Chociaż tam wtedy pewnie by zeszli na drut 0,6. No ale 0,8 drut jest taki najbardziej uniwersalny. Tyle, drodzy moi. Trzymajcie się, pozdrawiam. Czołem.